Cześć ocalali, z tej strony TOS. W poprzednim tygodniu prezentowałem Wam pierwszą z bohaterek 27 generacji, Kawię. I nadal uważam, że to właśnie ją powinniście rozwijać w pierwszej kolejności. Dzisiaj przyszedł czas na drugiego bohatera tej generacji, Cade'a, bohatera jeźdźców należącego do czerwonego stylu. To właśnie jego polecam rozwijać jako drugiego bohatera generacji 27. W Waszych marszach Cade powinien zastąpić Logana, bohatera jeźdźców 24 generacji, również należącego do czerwonego stylu. W moim przypadku Logan jest rozwinięty do maksimum, jednak żadna z jego umiejętności nie została ulepszona i wszystkie pozostają na pierwszym poziomie, ponieważ czerwony styl nie jest moim głównym stylem walki. Natomiast Cade jest obecnie rozwinięty jedynie do pierwszego kroku, pierwszej kolumny purpurowego mózgu. Dlatego jego potencjał jest jeszcze daleki od pełnego wykorzystania. Przyjrzyjmy się jego umiejętnościom. Pierwsza umiejętność ma charakter typowo defensywny. Na początku każdej tury zapewnia dwóm pierwszym rzędom sojuszniczych oddziałów tarczę o mocy 75%. Dodatkowo oddziały czerwonego stylu, które nie posiadają aktywnej tarczy, natychmiast zyskują tarczę o wartości 20%. Druga umiejętność działa co 2 tury. Cade przygotowuje się przez 2 rundy, a następnie zadaje wszystkim oddziałom przeciwnika obrażenia równe 300%. Dodatkowo nakłada ładunek strachu, który zmniejsza otrzymywane leczenie o 4%. Efekt ten może kumulować się maksymalnie 4 razy i utrzymuje się do końca bitwy. Trzecia umiejętność zadaje przeciwnikom 33% obrażeń i przyznaje 1 ładunek zamrożenia. Każdy taki ładunek obniża obronę o 2,8%, może kumulować się do 3 razy i utrzymuje się przez 4 tury. Jeśli miałbym polecić ścieżkę rozwoju umiejętności, w pierwszej kolejności inwestowałbym w umiejętność drugą, następnie trzecią, a na końcu pierwszą. Sprawdźmy teraz, jak Cade wypada w praktyce na tle Logana. W pierwszym teście, korzystając z Logana, zabiłem przeciwnikowi 313 448 żołnierzy. Szczegółowe wyniki jego umiejętności widzicie na ekranie, a najlepiej spisała się umiejętność pierwsza, odpowiadająca za ponad 61 000 punktów w kategorii zabójstw. Natomiast przy zachowaniu tych samych parametrów wejściowych i wykorzystaniu Cade'a udało się zabić 295 385 żołnierzy. W jego przypadku najlepiej wypadła umiejętność druga, która wygenerowała 50 324 punkty w kategorii zabójstw. Jak sami widzicie, mimo znacznie niższego poziomu rozwoju oraz słabszych parametrów wynikających z rekombinacji genetycznej, Cade osiągnął wyniki bardzo zbliżone do Logana. Dlatego uważam, że już po rozwinięciu go do trzeciej kolumny purpurowego mózgu warto włączyć go do swoich marszów i zastępować nim starszego bohatera. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam odpowiednio rozwinąć Cade'a i w pełni wykorzystać jego potencjał. A w tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo.